Cześć, hello, Siostok. Dzisiejszym bohaterem będzie gra The Settlers 2 na Amigę. Zaczynamy. Ładnych parę miesięcy temu był preorder. Można było zamówić przed sprzedaży. No musiałem. Nie mogło być inaczej. Kilka dni temu dotarła paczka w takim przeogromnym pudle. Tam by spokojnie wyszło z 15 takich gier. Ciekawe, czy tak do wszystkich wysyłano, czy tylko do mnie. Zaraz to sobie odpakujemy. Jak widać, jest to oryginalnie zafoliowane. Jeszcze nie otwierane. No wydanie wygląda świetnie. Mamy naprawdę dobrej jakości fajne pudełko. Jak za dawnych czasów. Lata 90. się to kłaniają, kiedy to gry na Amigę wychodziły. No, tutaj na przykład taki Aladdin jest, no wiadomo, no ząb czasu to nadszarpnął, ale jest to gruba tektura, dobra jakość. Mam nadzieję, że będzie tutaj tak samo. Prócz wersji takiej fizycznej otrzymałem także wersję do pobrania. Archiwum ponad 2 GB zajmuje. Rozpakowywanie trwało no grubo ponad godzinę na Amidze 4000 z procesorem 0,60 taktowanym na 100 MHz. Ale udało się rozpakować, udało się to uruchomić. Dobrze, zobaczmy co jest w środku. Bardzo jestem ciekaw. Taka sztuka. Otwieramy. Wow, ale farbą. O, naprawdę po nozdrzach dało zapach takiej farby drukarskiej. Wow, ojejku, uderzyło, naprawdę. Dobrze, co my tu mamy? Płyta DVD. O, to jest osobno zafoliowane. Dobra, zaraz to otworzymy. Widokówki. Kurczę, ale ja muszę okno otworzyć. Ten zapach jest, no, niesamowicie intensywny, naprawdę. No, to oczywiście każdy amigowiec znam. To Settlers 2 Gold Edition. To jest bardzo ładna. Zamek Settlers 1. O, to jest zamek Settlers 2. Co my tutaj dalej mamy? Amiga Keyboard Lightout. Skróty klawiszowe. Bo ja dużo grałem na Amidze, ale pod emulatorem Macintosha i to się dosyć mocno różni. Klawiszologia. Więc to na pewno się przyda. To też w formie takiej, no widokówki powiedzmy. 2025, super. Dokładnie w takiej samej formie była drukowana instrukcja do Settlers 1. Właśnie taka książeczka. O, ale ta farba drukarska tutaj normalnie, no nie chcę mówić dla kogo to jest, bo YouTube mi przytnie zasięgi. Ale to jest fajne. Afryka. Ale to nie jest instrukcja, tylko zbiór obrazków. Ubisoft. Jeszcze tutaj mamy... Aha, tutaj jest instrukcja faktyczna. Gold Edition. Look behind you. Amiga Port 2025. Instrukcję mamy w języku angielskim. Instalator nam tutaj mówi, że gra również działa na procesorze 0.30. Ja próbowałem tę grę uruchomić na Amidze CD32 z kartą Terrible Fire. Niestety nie udało mi się. A sama instrukcja jako minimalne wymagania sprzętowe podaje procesor 0.40. Czyli ile tu mamy stron? No 60 kartek. Zobaczmy płytę. Płyta tłoczona. O matko. Czym to oni drukowali? To jest chyba pierwsza gra na Amigę wydana na płycie DVD. Tam są 4 wersje językowe. Uruchommy to i zobaczmy jak to działa na prawdziwej Amidze. Tutaj mamy Amigę 4000 z procesorem 0.60, 100 MHz. Zaczynam od wersji AGA.
Przyciszę sobie dźwięk, żeby nam nie przeszkadzał. Mamy intro CDXL. Polska wersja językowa. Mam nadzieję, że nikogo to nie dziwi. No i gra się uruchamia w 320 na 240 pikseli. Mamy ponad 20 klatek na sekundę. Działa to szybko, płynnie. Ale ja nie wyobrażam sobie, aby przejść tą grę i grać w takiej właśnie rozdzielczości. To jest jednak tutaj zdecydowanie zbyt małe pole gry. Nie umie się przyzwyczaić do sterowania amigowego. To tutaj trochę inaczej działa niż w wersji na Macintosha. Pora więc na kartę graficzną. Tutaj już intro sobie nie zobaczymy. Chyba że mówimy tutaj o stop klatkach. Płynności tutaj nie ma żadnej. Ja się zastanawiam, dlaczego autorzy tej gry intro przygotowali w takim, a nie innym formacie. Mi się wydaje, że procesor 060 spokojnie by dał sobie radę zdekodować tą jakimś tam AVI Radius Cinepak. Od razu widać, że mamy dużo większą rozdzielczość. No i tutaj jest już pole gry optymalne. Widać dużo więcej niż w wersji AGA. Niestety prędkość spada drastycznie. Jak widać, mam teraz tutaj około 10 klatek na sekundę. Ja nie wiem, czym to jest spowodowane. Podejrzewam, że coś mam nie tak w systemie operacyjnym, bo ja nie wierzę, że taka stara gra na tak mocnym jednak sprzęcie, bo mam tutaj kartę graficzną Picasso 4. Karta działa w Zorro 3, czyli jest tam kilka megabajtów na sekundę. Chyba z 8, nie pamiętam dokładnie, przesyłu danych. Procesor 100 MHz jest szybkim procesorem, tym bardziej, że karta BFG ma bardzo szybki dostęp do pamięci. Też tutaj nie chcę za bardzo zamyślać, ale mi się wydaje, że coś koło 80 MB, nawet mamy poniżej 10 klatek na sekundę. Ale nie będę tu narzekał, ani marudził. Przenieśmy się na Amiga PowerPC. Zobaczymy, jaka prędkość będzie na procesorze G3 800 MHz. Najwspanialsza z najpiękniejszych, moja Amiga 4000 Tower. No i pierwsze takie duże rozczarowanie, to intro nie jest wyświetlane super płynnie. Jak widzicie, się dosyć mocno wręcz zacina. Na pewno nie tak to powinno wyglądać na takim procesorze. No tutaj już to dużo lepiej wygląda, ale sam początek niestety przycina. Na tym komputerze nie mam tutaj niestety żadnych save'ów. No i mamy pomiędzy 20-24 klatki w porywach. Zdecydowanie za mało. Będę musiał zrobić poważny przegląd mojego systemu operacyjnego, ponieważ podejrzewam, że to tutaj jest przyczyna. Na emulatorze Macintosha ta gra działa zdecydowanie szybciej. Włączmy sobie przyspieszenie. 23-25 klatek. Grać się oczywiście da. To już jest taka ilość, że można się bawić bardzo dobrze. Ale to nie jest wszystko, co ten komputer potrafi na pewno. Teraz testujemy na Amidze CD32 z kartą Terrible Fire 64 MB pamięci fast. Karta nie jest wyposażona w koprocesor. I tutaj było takie dosyć moje duże zdziwienie, bo ja nie wiedziałem, że ta gra wymaga koprocesora. Zresztą w trakcie samej instalacji instalator pyta, czy twoja Amiga jest wyposażona w koprocesor? Udzielałem odpowiedzi, że nie. Instalacja przebiegła dalej, no ale gra się już nie uruchamiała. Ja się tutaj cudów żadnych nie spodziewałem po szybkości działania, ale byłem ciekaw, skoro instalator umożliwia instalację na procesorze 68030, no to chciałem to sprawdzić. Z pomocą przyszedł mój dobry kumpel Bully i on mi wytłumaczył, że ta gra jednak wymaga koprocesora i bez tego nie ruszy. Zainstalowałem pakiet Soft IEE dostępny na Eminecie, no i się okazało, że desettler się uruchamia.
Oczywiście żadnego tutaj szału nie będzie, kilka klatek na sekundę, ale jest to taka dosyć fajna ciekawostka. No i mamy w porywach 6 klatek takiej realnej gry. To był dosyć drogi graber, za pomocą którego przesyłam obraz teraz do Amigi. Wróć z Amigi do PC-ta. Kosztował niecałe 40 funtów. Te takie bardzo tanie grabery w ogóle nie działały, bo one nie obsługują RGB. One się nadają tylko i wyłącznie do magnetowidów, ale do komputerów, konsol już niestety nie. No działa to bardzo ociężale, no. Czy mnie to dziwi? Nie dziwi mnie to. Podejrzewam, że jak będzie prawdziwy koprocesor, to będzie oczko szybciej, ponieważ w tej chwili instrukcje koprocesora są emulowane przez procesor. Nie jest to zbyt wydajne. Niebawem to przetestuję. Muszę poskładać moją Amigę 2000. Ona jest wyposażona i w kartę graficzną oraz w taką fajną kartę turbą poskładaną przez innego mojego dobrego kumpla, Piotra Wojewódzkiego, i tam już jest koprocesor. Więc nie mogę się doczekać, aż ten zestaw uruchomię i przetestuję. Jak to działa wolno? Chciałbym dokonać jeszcze jednego ważnego testu szybkościowego. Mianowicie bardzo jestem ciekaw, jak Settlers 2 będzie działać na emulatorze komputera Macintosh, Amiga 4000 Tower, procesor 68060, taktowany 50 MHz. Settlers 2 na Macintosha nigdy nie wyszły w polskiej wersji językowej. Bardzo dużo grałem w tą grę, właśnie na Amidze, pod emulatorem Maca. No demo szybkości to też nie jest, ale działa to zdecydowanie szybciej niż oryginał na 100 MHz z kartą graficzną Picasso 4. Tutaj mamy tylko 50 MHz. No jest ewidentnie szybciej niż na Amidze 4000 z kartą Picasso, bez jakiegokolwiek porównania. Dlaczego się tak dzieje? Nie wiem. Mogę zgadywać. Sterownik pod emulowanego Macintosha korzysta z MMU, czego Settlersy na Amidze nie robią. A koprocesor MMU potrafi dać naprawdę dosyć duże przyspieszenie. Zresztą wystarczy włączyć sobie emulator Macintosha z włączonym MMU i bez włączonego MMU. Różnica jest astronomiczna. Ma też to wpływ na prędkość samej gry. Aczkolwiek to są tam jakieś moje teorie, nie poparte żadnymi dowodami. Tak więc pamiętajcie, że ja się mogę mylić. Niestety wersja na Macintosha nie ma wbudowanego licznika klatek na sekundę. Próbowałem jeszcze uruchomić The Settlers na Amiga OS 4.1, ponieważ w Amidze 1200 mam kartę Power PC, mam Bevision, więc mogłem spróbować to uruchomić, ale tam mi wyskakują jakieś problemy z M-Playerem. Musiałbym się zwrócić do pomocy technicznej, dlaczego to nie chce działać, bo moja wiedza jest niestety tutaj niewystarczająca. Myślę, że to na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Zachęcam oczywiście do zakupu The Settlers 2 na Amigę. Bądźcie zdrowi. Bye bye. Bison dla Tashro.